Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwach Bricks, a dzisiaj przed Wami pierwsza sierpniowa nowość z serii LEGO Technic, zestaw 42213 Ford Bronco. Składa się z 943 elementów i katalogowo kosztuje 270 zł. Ostatnio samochód terenowy w tej skali dostaliśmy 4 lata temu, czyli w 2021 roku, był to Jeep Wrangler. Z tyłu pudełka mamy informacje o funkcjach, trochę parametrów. Na przednim zdjęciu widzimy, że będzie zawieszenie. W środku jest aż 7 torebek z klockami. Taki oto blankiet naklejek. Zupełnie nowe opony. I zajrzyjmy do instrukcji. Żadnego wprowadzenia nie ma. Jest 230 kroków budowania. A tutaj mamy porównanie prawdziwego Bronco i tego z klocków. A na końcu wykaz wszystkich elementów. I w pierwszym etapie budowy konstruujemy silnik V6. Skończyłem drugi etap budowy. Było bardzo ciekawie, sporo mięsa technikowego. I po pierwsze mamy już wyprowadzenie stłoków do tylnej osi. Tutaj jak widzicie mamy zejście w dół przez dwa koła zębate ósemki. Mamy gotowy układ kierowniczy. Tutaj jest wyjście do koła zapasowego, którym będziemy sterować tym skrętem. Tutaj jest koło zębate, które jest podpięte do odwróconej zębatki. A tutaj mamy te krótkie łączniki, które niedawno się pojawiły. No i co ciekawe, z przodu mamy zawieszenie oparte na jednym żółtym amortyzatorze, który jest tutaj w pozycji poziomej. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się przedniego zawieszenia opartego na amortyzatorze. W trzecim etapie budowy budujemy tylne zawieszenie. Na tylnej osi mamy dyferencjał. Tutaj z piaskowego koła zębatego mamy przejście do koła granatowego i następnie przez całą długość podpięcie do tłoków. No i mamy tylne zawieszenie oparte na dwóch żółtych amortyzatorach. W czwartym worku pojawiły się zupełnie nowe nadkola. I Bronco jest już gotowy. Moim zdaniem był to najciekawszy proces budowy ze wszystkich samochodów z tej półki cenowej. Jest sporo mięsa technikowego, jest dużo funkcji. Wizualnie Bronco podoba mi się bardzo. Są zachowane proporcje. Mogę śmiało powiedzieć, że oprócz najciekawszego procesu budowy Bronco jest najlepiej odwzorowanym modelem z tej półki cenowej oczywiście. Jeśli chodzi o funkcje, to nie wszystkie niestety działają idealnie i zacznijmy od skrętu. Sterujemy nim poprzez koło zapasowe. Niestety jest sporo luzu. Zobaczcie, że obracam sobie tym kołem tylnym, a przednie koła się nie skręcają.
Teraz przytrzymując to koło zapasowe możecie zobaczyć, jak duży jest luz na skręcie. Możemy sobie otworzyć maskę i podejrzeć silnik, działające tłoki. Jeśli chodzi o zawieszenie, to ze względu na to, że z przodu mamy niezależne, z tyłu zależne, to przednie działa nam góra-dół, tylne niestety nie, tylko i wyłącznie na boki. Cała konstrukcja jest bardzo solidna. Jak widzicie, nic tutaj nie odpada. Możemy sobie otworzyć drzwi, zajrzeć do środka. Tam mamy jedną dużą naklejkę z komputerem. Na dachu dodatkowo mamy trapy terenowe. Cały bagażnik z nimi możemy sobie bardzo prosto wypiąć. I mnie chyba taki Bronco Sauté dużo bardziej się podoba. A tak Bronco prezentuje się od spodu. Podsumowując, moim zdaniem jest to najciekawszy samochód z tej półki, około 250 zł. Jest bardzo ciekawy proces budowy, bardzo dobre odwzorowanie, dobrze zachowane proporcje. Stosunek jakości do ceny, jeśli chodzi o Lego, oczywiście moim zdaniem bardzo dobry. Jeśli byłby lepiej dopracowany układ kierowniczy i podpięta kierownica, bo jest na to miejsce, to można by było powiedzieć, że jest to zestaw prawie że idealny, jak za tą cenę. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze, co Wy sądzicie o tym zestawie, a już jutro albo pojutrze, nie wiem jak szybko uda mi się nagrać ten film, pokażę Wam kolejną nowość, czyli Ferrari. Później mam zaplanowany kilkudniowy wyjazd, więc kolejne nowości pojawią się już w przyszłym tygodniu. Na dzisiaj to wszystko, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.